Taśmy firankowe przyszywa się do firanek i zasłonek, aby te po zmarszczeniu ładnie układały się w oknie. Rodzajów marszczenia jest bardzo wiele. W ofercie Ariadny najpopularniejsze to smok i ołówek. Bez względu na wzór, proces produkcji każdej taśmy firankowej jest bardzo podobny. Zanim przystąpimy do tkania taśmy, w pierwszym etapie należy przygotować osnowę. Osnowa to układ nici biegnących wzdłuż powstającej taśmy. Snucie osnowy odbywa się na snowadle. Na ramię natykowej maszyny umieszczane są nawoje z przędzą. Następnie nitki przędzy prowadzone są przez naprężacze, czujniki zrywu, aż do 2 rzędów grzebieni usytuowanych na wejściu do głowicy nawijającej, czyli głównej części snowadła. Każda nitka osnowy przeprowadzona jest przez osobną szczelinę między igłami grzebienia. Dzięki temu na wale osnowowym nitki osnowy nawijane są równolegle względem siebie. Jest to bardzo ważne, bo zapobiega splątaniu się przędzy. Rozdzielone nitki osnowy są nawijane na wał osnowowy w takiej liczbie, jaka potrzebna będzie do wyprodukowania taśmy o określonej szerokości. Gotowe wały osnowowe umieszczane są na ramie zasilającej krosno. Do wyprodukowania jednego wzoru taśmy firankowej zazwyczaj potrzebujemy więcej niż jednego wału osnowowego. Wszystkie krosna są wielowylotowe, co oznacza, że tkają jednocześnie kilka taśm. Z tego powodu, a także z uwagi na różne konstrukcje tworzonej taśmy, wałów osnowowych na ramie zasilającej może być kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Oprócz osnowy do tkania potrzebny jest również wątek. Ten podawany jest bezpośrednio z nawoju znajdującego się przy krośnie. Do utkania jednej taśmy firankowej może być potrzebny więcej niż jeden wątek. Wątek prowadzony jest przez górną część krosna, osnowa dołem, przez liczne podajniki, rozdzielacze, aż do grzebienia, gdzie znowu nitki pojedynczo przechodzą między jego igłami. Dalej osnowa przechodzi przez nicielnicę, a dokładnie przez oczka strun nicielnicowych, odpowiedzialne za naprzemienne unoszenie i opuszczanie nitek osnowy. Dzięki temu tworzy się przesmyk, czyli przestrzeń pomiędzy górną a dolną warstwą nici osnowy. W przestrzeń tę wprowadzany jest wątek, a następnie w wyniku zmiany ułożenia nici osnowy i dobicia wątku płochą do krawędzi powstaje taśma o określonym, wcześniej zaprogramowanym splocie tkackim. Utkana taśma opuszcza krosno za pomocą wałków wydających. To jednak nie koniec produkcji. Aby wszytą w firankę taśmę łatwiej się marszczyło, należy ją poddać procesowi usztywniania. Niektóre wzory są również wybielane. Do obu tych procesów służy kalander. Tu taśma prowadzona jest przez tzw. trzepak, zapobiegający jej splątaniu, aż do kąpieli, w której w odpowiednich proporcjach zmieszane są woda, usztywniacz i wybielacz. W kolejnym etapie nadmiar kąpieli odciskany jest za pomocą wałków wyrzymających. Mokra taśma trafia do komory, gdzie jest wstępnie podsuszana. Podsuszona, ale wciąż wilgotna taśma podawana jest teraz na gorące wałki kalandra, czyli w miejsce, gdzie zostaje wyprasowana. Zadana temperatura powoduje stabilizację taśmy, co daje gwarancję, że nie zbiegnie się ona w praniu. Wybieloną, usztywnioną i wyprasowaną taśmę można teraz skonfekcjonować. Większość taśm firankowych konfekcjonowana jest na nawojach krążkowych. Proces zwijania polega na przeprowadzeniu taśmy przez podajniki zapobiegające jej skręcaniu. W obręczy zwijarki mocowana jest tekturowa tuleja, na którą nawijana jest taśma. Aby nawój był równo nawinięty, taśma jest zabezpieczona z obu stron tarczami. Zaprogramowany licznik odmierza odpowiednią liczbę metrów.
Tak zwinięta taśma zabezpieczana jest przed rozwinięciem i umieszczana w opakowaniu, które chroni ją przed zabrudzeniem. Teraz pozostaje jeszcze nakleić etykietę i w kartonach zbiorczych przekazać taśmy do magazynu wyrobów gotowych, skąd następnie zostaną wysłane do tysięcy klientów na całym świecie.